Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj przygotowałem dla Was Battlefield Bad Company. Jak pamiętacie, podczas serii streamów Średniaki na PlayStation 3 grałem z Wami w Battlefielda właśnie w Bad Company i stwierdziłem, że gra jest na tyle dobra, że będę chciał ją jeszcze raz przejść. Natomiast wielu z Was oburzyło się, dlaczego Bad Company w mojej opinii jest średniakiem, przecież to była bardzo dobra gra. I powiem Wam tak, postaram się to w jakiś sposób wyjaśnić. Na początek może taka mała historia, skąd w ogóle o Battlefieldzie usłyszałem. Pamiętam, że swojego czasu bardzo popularna była gra online, to się nazywało chyba Battlefield 1942. Nie wiem, czy to była pierwsza część Battlefielda, ale chyba tak. I grali moi kumple w to. Ja wtedy pamiętam, że usłyszałem, że to jest gra, w której możesz i biegać żołnierzem, jeździć samochodem i latać samolotem i pływać łódką i wszystko to było jakby w jednej mapie. Dla mnie to było w ogóle niesamowite, coś takiego usłyszeć, że w grze są tak niesamowite możliwości. Pamiętam, że jak zagrałem, a grałem wtedy w singlu z botami tak naprawdę i stwierdziłem, że Znaczy podobała mi się ta możliwość, że możesz wszystkim się poruszać, ale no to nie był mój typ gry, to nie było tam singla, było tylko multiplayer, który tak średnio mi się podobał, aczkolwiek doceniałem całą tą otoczkę tego, tak. Battlefield Bad Company, pierwszy trailer pojawił się, o ile dobrze pamiętam, na premierę PlayStation 3. Nie za wiele o tej grze z tego trailera można było wywnioskować. Mieliśmy kilku bohaterów zróżnicowanych, każdy miał jakby swój charakter, więc to była troszkę taka różnica względem zwykłego Battlefielda, gdzie graliśmy multi, tutaj mieliśmy singiel z zarysowanymi bohaterami. I pamiętam, że grę kupiłem na premierę na Bad Company, bo byłem ciekawy, tak? Jak to wygląda. Nawet chyba jeszcze zanim pojawiły się pierwsze recenzje, ja już w tą grę grałem. Też za sprawą dema, które było dostępne na PlayStation Store, które oferowało chyba pierwszą misję tam do momentu zniszczenia pierwszego wozu bojowego, gra się kończyła. I powiem tak, no, z tego dema wnioskowałem, że gra jest spoko. Tak myślałem, że wymaga jeszcze pewnych tam dopracowań, aczkolwiek zaskoczyło mnie na przykład to zniszczalne otoczenie, które było takim elementem rozpoznawalnym Battlefielda, że jeżeli chciałeś wejść do budynku, a drzwi były zamknięte, to wywalałeś w ścianie dziurę i wchodziłeś przez tą dziurę i to było świetne. I pamiętam, że ten element bardzo zrobił na mnie duże wrażenie, aczkolwiek to nie jest tak, że Battlefield był pierwszą grą, która tego typu rozwiązania oferowała, bo pierwszą grą, o ile dobrze pamiętam, był Red Faction. Przynajmniej ja nie pamiętam poprzednich gier, które by oferowały takie rozwiązania, a Red Faction faktycznie można było ściany rozwalać i przechodzić. Natomiast no tutaj DICE oczywiście dzięki użyciu ich autorskiego silnika Frostbite no poszło o wiele jakby kroków do przodu, tak? Natomiast grając w to demo stwierdziłem, że jest to ciekawe. Myślę, że to jest całkiem nieźle i byłem ciekawy, jak to się dalej rozwinie. Gdy zagrałem w całe Bad Company, skończyłem, pamiętam, że byłem rozczarowany. Przede wszystkim chyba dlatego, że Bad Company nie był Call of Duty. I to jest dosyć, wydaje mi się, takie dzisiaj krzywdzące stwierdzenie. Natomiast wtedy uważałem, że najlepsze gry strzelanki singlowe robi bez wątpienia Activision, wydaje Activision i właśnie jest to seria Call of Duty i w zasadzie każda strzelanka pierwszoosobowa była zawsze przyrównywana do Call of Duty i zazwyczaj w tym porównaniu niestety wypadało blado. I Bad Company było grą, która z jednej strony chciała, wydaje mi się, być Call of Duty, ale z drugiej strony nie chciała zrezygnować z dużych, otwartych map. Pamiętam, że jak zagrałem w to Bad Company, stwierdziłem, że to jest takie trochę połączenie Call of Duty i Operation Flashpoint, czyli mieliśmy dużą, otwartą tak naprawdę mapę, co prawda tam te fragmenty mapy się z czasem otwierały kolejne, ale koniec końców mieliśmy dużą, otwartą mapę, po której mogliśmy się poruszać różnymi pojazdami. To było oczywiście znane z tego Battlefielda multiplayerowego, w którego grałem wiele lat wcześniej, więc mogliśmy jeździć pojazdami bojowymi, mogliśmy latać helikopterem, łódką pływać. W którejś misji pojawiła się nawet możliwość poruszania się wózkami, takimi meleksami po polu golfowym.
I to było ogólnie spoko, znaczy to było fajne, natomiast brakowało mi tego, co było w Call of Duty, czyli takie skoncentrowanie się na akcji i na tym, żebyśmy byli cały czas w centrum wydarzeń. Call of Duty robi to od lat doskonale w zasadzie, osadza nas zawsze w centrum wydarzeń, gra jest silnie oskryptowana, ale tylko po to, żebyśmy poczuli, że bierzemy udział w tej akcji. Oczywiście oskryptowane gry są fajne tylko za pierwszym razem, bo za drugim razem już tak nie jest. Natomiast Battlefield Bad Company w zasadzie nie miał tych skryptów. Te skrypty pojawią się w części drugim. Wydaje mi się, że też twórcy mieli podobne przemyślenia, bo Battle Company 2 jest zupełnie inną grą, faktycznie jest tam dużo skryptów, gra jest bardziej taka spójna, natomiast tutaj miałem wrażenie, że gra jest troszkę taka rozlazła. Gdzieś jakby tak nie do końca było to dla mnie spójne. Nie wiem, czy to oczywiście jestem w stanie wyjaśnić, ale mówimy oczywiście cały czas o single player, tak? W grze wcielaliśmy się w Prestona, który został przydzielony do oddziału Bad Company, który się nazywał, w zasadzie to był 4-osobowy oddział, który był w zasadzie wysyłany na najgorsze misje, czyli jako takie mięso armatnie. Akcja dzieje się podczas konfliktu Ameryki z Rosją, tam z Federacją Rosyjską już wtedy. No i w którymś momencie bohaterowie natrafiają na transport złota, sztabek złota, które chcą oczywiście przywłaszczyć dla siebie. No i to w zasadzie od połowy gry jest jakby takie podążanie śladami tego złota, aby w końcu je dla siebie zdobyć. Fajne na pewno było to w Bad Company, że mieliśmy całkiem fajnych bohaterów. Był Sweetwater, to był taki gościu w okularkach, był Haggard, to ten z wąchami, no i był oczywiście sierżant. Wszyscy mieli jakby właśnie swoje jakby charaktery i to było spoko, wydaje mi się, że to było bardzo fajne, bo pozwalało się zżyć z tymi bohaterami. Natomiast na pewno dobrze wypadało też strzelanie, aczkolwiek ponownie to nie było to samo strzelanie co Call of Duty. Mam wrażenie, że Bad Company oczywiście to nadal było arcade'owe strzelanie, ale było bardziej realistyczne niż w Call of Duty. I powiem Wam w tamtym czasie wolałem jednak to strzelanie z Call of Duty niż z Bad Company, które było bardziej takie może dobrym określeniem jest to arcade'owe, ale sprawiało mi więcej przyjemności, może tak. I słuchajcie, koniec końców, Bad Company skończyłem na premierę raz i nigdy już do tej gry nie wróciłem, do momentu, kiedy zagrałem w nią ponownie na streamie wiele lat później. Wiele z Was się zdziwiło, dlaczego uważam go za średniaka, bo faktycznie uważałem go za średniaka, aczkolwiek podczas streama grając faktycznie zauważyłem to, czego wcześniej nie zauważałem. Znaczy potrafiłem jakby... Dzisiaj może jestem graczem o szerszych horyzontach. Grało się już trochę tych gier, ma się już spore porównanie i potrafi się docenić dobre pomysły. I gdy zagrałem drugi raz na potrzeby tego gameplayu, który właśnie oglądacie teraz, no właśnie stwierdziłem, że Battle Company na pewno nie jest średniakiem. To jest bardzo dobra gra, aczkolwiek nadal uważam, że wymaga ona troszkę oszlifowania. Tak jak mówiłem, grałem na PlayStation 3, która później też, ona chyba też na PC-ta wyszła, nie wiem, szczerze mówiąc w tamtym czasie już nie śledziłem tego, co wychodzi na multiplatformy, natomiast na PlayStation 3, no to był taki czas, kiedy gry miał pokazywać moc PlayStation 3. I takie gry oczywiście się pojawiły, bo był i tam Heavenly Sword i Motorstorm, w pewien sposób może Resistance, chociaż nie do końca, ale ogólnie gry wychodziły takie, żeby na początku pokazać moc procesora Cell. No i oczywiście, że PlayStation 3 jest mocarem. Oczywiście Bad Company wyszło też na Xboxa, ale chodzi ogólnie o konsole, które gry miały pokazywać, że konsole są mocne. I powiem Wam, że ten Battlefield pod kątem oprawy na mnie wrażenia nie zrobił. Przede wszystkim gra jest taka dosyć, w tamtym czasie mi się wydawało, dzisiaj myślę, że już troszkę inaczej na to patrzę, ale pozbawiona jakby kolorów, taka może nie monochromatyczna jak Gears of War, ale nie miała tych barw, tej palety barwnej Call of Duty, które często naprawdę, na przykład gdy pomyślimy sobie o Black Ops pierwszym, no to tam była naprawdę bardzo fajna paleta barw, czy Infinity Warfare, wszystko było kolorowe, oczywiście to już lata później, ale samo porównanie, że to było naprawdę w porządku. No i tutaj Battlefield, jakby Bad Company był taką grą trochę
taką smutną. Gdy tak się na nią spojrzy, to było takie smutne. Taka, powiem Wam, że jak się grało, to miało się wrażenie, że to taka trochę polska gra po polskich łączkach. Tam się w Rosji co prawda działo, ale mogłoby się też w Polsce dziać. Celowo powiedziałem tutaj też, przypomniałem grę Operation Flashpoint, która korzystała z podobnego pomysłu, czyli byliśmy zrzuceni na dużą mapę, mieliśmy jakąś misję i w zasadzie od nas zależało, jak tą misję wykonać. Bad Company może nie oferuje nam takiej dużej swobody, bo mamy jakiś cel, który musimy wykonać. Oczywiście podejście do tego celu zależy tylko od nas, w odróżnieniu oczywiście od Call of Duty, gdzie mieliśmy zawsze wytyczoną ścieżkę, którą się poruszaliśmy. No i właśnie tutaj, tak jak mówię, to rozlazłość tych misji troszkę mi przeszkadzała na premierę i stwierdziłem, że no to nie to nie jest Call of Duty zdecydowanie, a w tamtym czasie no, byłem wielkim fanem marki Call of Duty i chyba nawet dzisiaj jestem, chociaż tak jak mówię, no, druga część Bad Company naprawiła te bolączki i zbliżyła się bardziej do Call of Duty. Oznacza to, że twórcy sami chyba widzieli te problemy, które dotykały pierwszego Bad Company. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale z komentarzy, które pamiętam i które czytałem na streamie, wspominaliście, że Bad Company 2 jest o wiele lepszy. Ja też tak uważam, że Bad Company 2 jest lepszy. Ale Battlefield Bad Company to też multiplayer. Oczywiście nie zabrakło tutaj multiplayera, w którym mogliśmy grać po sieci z innymi graczami. Powiem tak, dzisiaj nie jestem w stanie sobie przypomnieć trybu multiplayer. Wiem, że grałem w ten tryb multiplayer, wiem, że troszkę tam, no nie za dużo, nie mogę powiedzieć, że za dużo, aczkolwiek dzisiaj nie pamiętam. Nie wiem nawet, czy dzisiaj wydaje mi się, że serwery już nie działają, więc nawet nie jestem w stanie tego chyba odpalić. Nie wiem, czy serwery działają, czy nie, trzeba by było jakoś, szczerze mówiąc nie odpalałem multiplayera, ale wiem, że wielu graczy przede wszystkim w Battlefieldzie ceni sobie ten fantastyczny multiplayer. Chyba najwięcej w multiplayer grałem właśnie w Bad Company 2, to jeszcze swojego czasu z Bananowym Jankiem żeśmy tłukli na tych mapkach i faktycznie to było spoko, to było fajnie pomyślane, miało się wrażenie, że się bierze udział właśnie w bitwie, gdzie są pojazdy, helikoptery latają, czołgi jeżdżą, tutaj wszystko i właśnie ten single w Bad Company mam wrażenie, że próbował troszkę ten klimat multiplayera, że tyle się dzieje, przenieść na singla, ale to nie do końca wyszło, bo gra jest ogólnie taka dosyć, wydaje mi się, pusta. Ładne są te lokacje, kiedy tam biega się po tych lasach i strzela się do tych Rosjan, ale to wszystko jest jakieś takie puste. Takie właśnie, no myślę, że dobrym określeniem jest smutne. Oczywiście czasami stoi jakaś tam chatka, no ale oczywiście tutaj Bad Company też wygrywał Call of Duty właśnie tym modelem zniszczeń, czyli rozwalaniem ścian budynku, chociaż budynków całych się nie dało rozwalić. Dopiero to się chyba pojawiło w Bad Company 2, że jak już budynek się wystarczająco ścian rozwaliło, to on się w końcu zawalał. Wiem, że chyba jakieś nawet trofeum było w multiplayerze, żeby zabić przeciwnika, zrzucić na niego budynek, coś takiego było chyba. W każdym razie no tutaj ten model zniszczeń faktycznie robił wrażenie i widać było, że ten silnik Frostbite ma ogromny potencjał, aczkolwiek no będzie to wymagało czasu od DICE, żeby no, w pewien sposób ten silnik doszlifować i doprowadzić do takiego w zasadzie poziomu, jaki dzisiaj mamy, tak? Chociaż dzisiaj już ten model zniszczeń nie jest w Battlefieldzie kontynuowany, a szkoda. Natomiast no nadal te Battlefieldy wyglądają naprawdę spoko. Aczkolwiek no nie wiem, dlaczego zrezygnowano z tych. Możliwe, że to zajmowało za dużo zasobów i konsoli, i komputera i zrezygnowano z tego, a szkoda. Natomiast no słuchajcie, no dzisiaj przyznam Wam się szczerze, że grało mi się w to bardzo dobrze i na pewno lepiej niż na premierę. Byłem bardziej taki, tak jak mówię, bardziej otwarty na te pomysły, które DICE serwował i koniec końców muszę przyznać, że gra mi się podobała. Nie jest to najlepsza strzelanka, w jaką grałem. Nadal uważam, że nie jest to wybitny tytuł. Może nie jest on takim typowym średniakiem, ale troszkę ponad. Faktycznie, tak jak mówię, nawet dzisiaj porównując go do Call of Duty, no to są zupełnie inne gry, ale to też zależy od gustu. Są gracze, którzy wyznają tylko religię DICE, są tacy, którzy wyznają tylko religię Activision, także tutaj zawsze pamiętam, że w którymś momencie była taka jakby wojna, co lepsze, Battlefield
czy Call of Duty. To chyba było przy Bad Company, pamiętam, że taka była jakaś wojenka mini, gdzieś tam się gracze psztykali na forach. Natomiast ja uważam, że dzisiaj warto zagrać. To nadal fajny tytuł, chociaż tak jak mówię, taki trochę smutny, nie do końca wydaje mi się oszlifowany, ale warto, bo widać, że DICE miał fajne pomysły, które będzie musiał dopracować w kolejnej części, żeby osiągnąć ten poziom naprawdę, taki bardzo wysoki poziom samej rozgrywki. Natomiast samo Bad Company, no dzisiaj mi się grało naprawdę spoko i bije się w pierś. Nie uważam dzisiaj, że to jest średniak, ale nie jest też to gra wybitna. Jest taka, tak 8 na 10 myślę, 7-8 na 10 myślę, że to jest ocena w miarę adekwatna dla Battlefield Bad Company. No dobra, w sumie to tyle. Nie wiem, co jeszcze mogę tutaj mówić. Zachęcam do sprawdzenia, jeżeli macie możliwość zagrania na konsoli, na PlayStation 3, na Xboxie 360, bądź jeżeli wyszło to na PC, aczkolwiek nie wiem, czy wyszło na PC. No, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.